Minął kolejny rok naszej działalności. Zdobyliśmy sporo cennego doświadczenia, które staramy się wykorzystywać, aby pomagać ludziom, którzy ucierpieli w wyniku wojen i aktów terroru. Taka jest nasza misja, której poświęcamy każdy dzień. Jaki był dla nas rok 2022? Co udało nam się osiągnąć? I co okazało się być największym wyzwaniem? Zacznę od tego, że rok 2022 był dla nas jednym z bardziej wymagających. Wiele wyjazdów, zarówno po Polsce, jak i za granicę, spotkania, zbiórki, współpraca z innymi fundacjami oraz osobami prywatnymi. W tym podsumowaniu skupię się tylko na kilku przykładach pomocy, której udzieliliśmy w 2022 roku, bo było ich naprawdę sporo. Zacznę od dobrej pracy, bo to jeden z tych projektów, który na stałe wpisał się w naszą działalność. Celem dobrej pracy jest odbudowa miejsc pracy zniszczonych w wyniku działań wojennych, a w przypadku krajów takich jak Irak, zbrodniczej działalności terrorystów z ISIS. W ramach dobrej pracy otwieramy też nowe sklepy, warsztaty i zakłady, aby ludzie mogli w pełni usamodzielnić się i uniezależnić od zewnętrznej pomocy. Do tej pory takich biznesów uruchomiliśmy już 117, z czego aż 25 w ostatnim roku. Było to możliwe dzięki współpracy z Caritasem Polska. W ramach programu Rodzina Rodzinie przez cały rok wspieraliśmy finansowo 100 rodzin z różnych regionów Iraku, będących w trudnej sytuacji ekonomicznej, oraz dodatkowo uruchomiliśmy wspomnianych 25 działalności. O kilku z nich opowiadaliśmy w naszych materiałach. Mogliście na przykład zobaczyć warsztat stolarski prowadzony przez Stevena, czy warsztat mechaniki samochodowej Ewana. Otworzyliśmy też m.in. 2 zakłady krawieckie, 2 sklepy spożywcze, sklep obuwniczy, farmy oliwek oraz 3 warsztaty zajmujące się stolarką oraz pracami budowlanymi. Pomogliśmy też rozwinąć kilka już istniejących działalności. Chcieliśmy, aby ich właściciele mieli możliwość konkurowania z innymi firmami na lokalnym rynku. W 2022 roku oczy całego świata skierowane były na Ukrainę. W Europie od dawna nie było wojny, a w dodatku teraz wybuchła ona tak blisko, w naszym sąsiednim kraju. W kwietniu i maju pojechaliśmy w okolice Kijowa, do miejscowości, które chwilę wcześniej zostały wyzwolone spod rosyjskiej okupacji. Były to przeważnie małe wioski, zamieszkiwane przez osoby starsze i niepełnosprawne, które nie były w stanie uciec, choć pociski trafiały w ich domy. Jak zwykle chcieliśmy osobiście rozeznać się w sytuacji i dowiedzieć się, jakie są najpilniejsze potrzeby. Mieszkańcy tych miejscowości poprosili o naprawę zniszczonych dachów. We współpracy z Centrum Świętego Marcina w Fastowie pomogliśmy w naprawie dachów w ponad 100 domach. Wolontariusze centrum kupili odpowiednie materiały na miejscu i sami wykonali wszelkie prace. Oprócz tego kupowaliśmy żywność, środki czystości oraz materiały do szycia ciepłej pościeli na zimę, która również wykonywana była na miejscu w Centrum Świętego Marcina. Kolejny rok wspieraliśmy 2 ośrodki edukacyjne w Iraku. Jeden w Kankę, który wspieramy już od 5 lat, a drugi w Sardaszti w górach Sindżar. Do obu na zajęcia przychodzą dzieci, młodzież oraz dorośli z okolicznych obozów dla przesiedleńców. Centrum w Sardaszti wybudowaliśmy w 2021 roku ze środków z 1% podatku we współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom w Żywcu. W ubiegłym roku, również z pieniędzy z 1% podatku, wybudowaliśmy zadaszenie nad centrum, aby mogło ono stale funkcjonować w każdej porze roku. Jesienią i zimą w regionie Sindżaru zdarzają się obfite opady deszczu, a czasem nawet i śnieżyce. Latem zaś temperatury sięgają 50 stopni Celsjusza. Zadaszenie nad budynkami centrum ma chronić jego podopiecznych przed tymi ekstremalnymi warunkami pogodowymi. W obu ośrodkach prowadzone są zajęcia z przedmiotów szkolnych, ale też nauka języków, gry edukacyjne i wiele aktywności sportowych. Są one dla tych dzieci odskocznią od codzienności.
codzienności szarej, często pozbawionej perspektyw na przyszłość. Większość dzieci, które uczęszczają do ośrodka w Kankę i w Sardaszti, mieszka w namiotach, w obozach dla przesiedleńców. Część z nich urodziła się już w tych obozach. Dzięki takim miejscom jak Auerbridge i centrum w Sardaszti mają namiastkę normalności. Każdy z tych ośrodków wspieramy miesięcznie kwotą około 10 000 złotych. Są to pieniądze na zakup paliwa, żywności, wody oraz pomocy edukacyjnych. Ich wsparcie jest i nadal będzie jednym z naszych priorytetów. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy również budowę szkoły w Zomani w Sindżarze. Prace trwały długo, głównie ze względu na niekorzystne warunki pogodowe oraz duży wzrost cen materiałów w przeciągu roku. Dzięki Wam zebraliśmy część potrzebnej kwoty, a resztę dołożyli widzowie YouTube'owego kanału Polityko, prowadzonego przez Rafała Otokę-Frąckiewicza. Przypadków mniejszych projektów czy drobnej, jednorazowej pomocy było więcej. Naprawa generatora w miejscowości Szkawdeli na granicy Iraku z Syrią, remonty domów czy wsparcie w opłaceniu studiów to stały element niesionej przez nas pomocy. Są one bardzo ważne, choć przeważnie mało medialne. W tym roku planujemy nadal wspierać ośrodki w Kankę oraz w Sardaszti, bo rezultaty ich działalności widoczne są dopiero po latach. Chcemy też rozwijać projekt Dobra Praca, otwierać kolejne działalności i dawać ludziom szansę na usamodzielnienie się i zarabianie na utrzymanie swoich rodzin. Na pewno w tym roku będziemy chcieli nadal pomagać ofiarom wojny na Ukrainie. W podobny sposób jak do tej pory, czyli na przykład odbudowując zniszczone domy. Bardzo dziękujemy Wam za to, co do tej pory zrobiliście i co jeszcze wspólnie możemy osiągnąć. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia.